Kanada jest popularnym krajem, mamy połączenia bezpośrednie z Kanadą, natomiast musimy pamiętać, że my jako Polacy potrzebujemy wizy do Kanady. Może nie wizy, ale dokumentu podróży, elektronicznej autoryzacji podróży, o której dzisiaj będziemy rozmawiać z Kasią, ale powiemy też o innych wizach, w których możemy Państwa wspomóc, czy też o wizach dla osób, które nie podlegają temu procesowi uzyskania elektronicznej autoryzacji podróży, tylko muszą mieć tradycyjną wizę do paszportu. Tak więc zapraszam do obejrzenia tego odcinka do samego końca, oczywiście w międzyczasie do subskrypcji naszego kanału, gdzie będziemy mówić o różnych nowościach i interesujących rzeczach związanych z pracą ambasad czy z wizami ogólnie. Dla formalności nazywam się Tomek, jestem dzisiaj z Kasią. Dzień dobry. Razem pracujemy w Visa Service, gdzie na co dzień pomagamy w sprawach uzyskania wiz czy rejestracji dokumentów w różnych urzędach, ambasadach. Dzisiaj mówimy na temat wizy do Kanady. Co to jest w ogóle ta wiza do Kanady? Bo tak naprawdę musimy mówić nie wiza do Kanady, a autoryzacja podróży, elektroniczna autoryzacja podróży. Dla kogo ona jest, jaki jest proces, ile kosztuje? Tak naprawdę Polacy nie mają obowiązku wizowego do Kanady, natomiast to nie oznacza, że możemy sobie po prostu wsiąść w samolot, wziąć paszport i polecieć. Musimy mieć ETA, czyli tą autoryzację, o której mówiłeś. Jest to dokument, który nam na taką podróż pozwala. Nie jest do końca wiza, natomiast schemat jest praktycznie taki sam. Pełniamy wniosek, wnosimy opłatę. Jedyna różnica jest taka, że takiej ETA na przykład nie drukujemy, tylko jest ona przypisana do paszportu, natomiast dotyczy to Polaków, no i ogólnie wybranych narodowości. Tutaj przy innych trzeba to każdorazowo sprawdzać. Wiadomo, że można założyć, że obywatele Unii Europejskiej, natomiast jeżeli oglądają nas obywatele innych krajów, to fajnie jest, żebyśmy to po prostu sprawdzili, czy ta ETA będzie odpowiednia. Są oczywiście obywatelstwa, które takiej ETY nie mogą uzyskać, muszą mieć wizę białą do paszportu. Są to chociażby obywatele Ukrainy czy Białorusi. No i ETA pozwala nam też na wyjazdy turystyczno-biznesowe. W przypadku, kiedy my jedziemy do pracy, na jakiś dłuższy pobyt, no to niestety, ale ETA już nie będzie odpowiednim dokumentem. Zakładamy, że ETA jest dokumentem prostym, bo chyba jakby uzyskanie ETY nie jest jakoś skomplikowane. No nie jest to może najkrótszy wniosek, natomiast też zdecydowanie nie jest długi. Wydaje mi się, że na spokojnie można go wypełnić w kilkanaście minut. Nie mamy tam też raczej skomplikowanych pytań. Natomiast są oczywiście też pewne pytania, które można uznać za bardziej klimatyczne. Są to chociażby pytania kontrolne. Przykładowo, jeżeli wypełniamy wniosek do Kanady i nawet przez przypadek sobie wpiszemy, że jesteśmy osobami karanymi, no to już takiej ETY prawdopodobnie nie otrzymamy, albo będzie trwało długo, będziemy mieli dodatkowe pytania. Natomiast w takiej standardowej sytuacji, kiedy na przykład lecimy do Kanady turystycznie pierwszy czy kolejny raz, jesteśmy osobami zatrudnionymi, nie jesteśmy karanymi osobami, no to powiedziałabym, że jest to jedna z prostszych procedur. Tak więc, Szanowni Państwo, jeśli nie macie jakiegoś problemu z poruszaniem się w świecie internetu, czyli wypełnianiem wniosku, ten wniosek nie powinien Państwu przysporzyć dużych problemów, możecie Państwo go wypełnić samodzielnie, natomiast proszę pamiętać, że jest jednak tych pytań trochę w tym wniosku, które mogą sprawiać jakieś drobne kłopoty. Jeśli nie jesteście tego pewni, to oczywiście zapraszamy do nas, pomożemy. Tak, wydaje mi się, że to też jest istotne i wydaje mi się, że to jest taki jeden z najpopularniejszych powodów, dla których tej ETY nie ma. Oczywiście poza chociażby karalnością, którą już wspominałam, no to są osoby, które kiedyś w Kanadzie miały rezydencję. Jeżeli byliśmy rezydentami Kanady i to nawet było 10-15 lat temu, to my tej ETY nie otrzymamy. Będzie z nami kontaktował Urząd Migracyjny, będzie posiadać dokumenty, natomiast końcowo takie osoby muszą się skontaktować z ambasadą. Tak więc nawet jeżeli jedziemy sobie turystycznie na tydzień odwiedzić znajomych, no to jeżeli wcześniej byliśmy rezydentami Kanady, no to na ETie nie płacimy. Czyli te elektroniczne dokumenty podróży, czy autoryzacje podróży są bardzo proste, natomiast jednak to nie jest tak, że to jest spacerek, że każdy otrzyma tą ETę. Są sytuacje, kiedy będziemy mieli odmowę, albo też ta procedura nam się bardzo wydłuży i tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, dlaczego tak się wydłuża, jakie są takie główne powody albo szczególne przypadki, gdzie możemy dostać odmowę. Zdecydowana większość aplikacji o ETY jest rozpatrywana bardzo szybko. Mówimy o minutach, godzinach, maksymalnie 72 godzinach. Natomiast zdarzają się sytuacje, gdzie to trwa bardzo długo. Że to jest nawet miesiąc, 2 miesiące. Chyba najdłużej mieliśmy panią, która czekała 3 miesiące, koniec końców decyzję odmowną. Natomiast to są rzadkie sytuacje, ale jednak trzeba mieć na uwadze, że nasi mogą gdzieś tam nam przytrafić. Oczywiście najczęściej wynikają z konkretnych sytuacji, czyli na przykład właśnie ta rezydencja, wcześniejsza w Kanadzie, czy
karalność, czy jakieś wcześniejsze konflikty z prawem w Kanadzie. Natomiast zdarzali nam się także aplikanci, którzy wcześniej w Kanadzie nigdy nie byli, są zatrudnieni, nie są karani, a też na te ety czekali dłużej niż te 72 godziny. Tak więc standardowo, jeżeli już wiemy, że będziemy lecieć albo planujemy taki wylot, to fajnie z tą etę zaaplikować sobie maksymalnie wcześniej. Ona jest ważna przez 5 lat, więc to nie jest tak, że nam ten okres ważności wizy ucieknie w jakimś stopniu. Natomiast mimo tego, że rzeczywiście zdecydowana większość to jest bardzo szybki proces, no to czasami się zdarza, że jednak czekamy bardzo długo i nie zawsze jesteśmy w stanie to przewidzieć. Wspomniałaś o tym, że nie wszystkie narodowości są w programie, który umożliwia podróżowanie na tej elektronicznej autoryzacji podróży i my też możemy pomóc w uzyskaniu tej wizy do paszportu. Tak, możemy pomóc w większej części procedury, natomiast jeśli chodzi o osoby, które nie mogą uzyskać ety, ta procedura jest przede wszystkim dłuższa i jest też taka dwuetapowa, bym powiedziała, ponieważ to, w czym możemy pomóc, czyli pełnienie wniosku, wniesienie opłat, wgranie dokumentów do systemu, jak najbardziej, natomiast każdy aplikant jest zobligowany, żeby złożyć dane biometryczne w centrum wizowym. Tak więc jeżeli załóżmy mamy obywatelstwo ukraińskie czy białoruskie i chcemy sobie polecieć do Kanady, no to my jako firma możemy pomóc w sporej części procedury, natomiast nie zrobimy wszystkiego bez aplikanta. Aplikant koniec końców musi się pojawić, żeby te dane biometryczne, paszport złożyć. Jeszcze mówiliśmy o wizach do pracy, wizach tych dłuższych. W jaki sposób my możemy pomóc? W ogóle jak wygląda ta procedura? Bo procedura chyba nie jest taka do końca prosta i chyba nie jest taka jednoznaczna. Z wizami do pracy, szczerze mówiąc, za dużo nie załatwimy. O ile tutaj możemy gdzieś tam podpowiedzieć, to tak naprawdę aplikant taką procedurę kończy i też w dużej mierze wykonuje w Kanadzie. Więc tutaj niestety, ale też dużo stoi po stronie pracodawcy. I to nie jest coś, co możemy sobie załatwić w Polsce wcześniej. Mamy dosyć dużo pytań związanych z tym, w jaki sposób skontaktować się z ambasadą, w jakie sprawy możemy załatwić w ambasadzie Kanady, ale z tego, co mówisz, to wynika, że dużo spraw jest jakby przygotowanych wcześniej w Urzędzie Imigracyjnym w samej Kanadzie, czyli to jest po stronie pracodawcy, po stronie uczelni, po stronie na przykład rodziny, to trzeba te dokumenty przygotować po stronie kanadyjskiej, czyli w Kanadzie i tutaj w ambasadzie tak naprawdę dużo spraw nie załatwimy. Tak, są oczywiście sprawy, z którymi konsulat, ambasada nam pomoże, natomiast chociażby ety wydawane są elektronicznie. Jeśli chodzi o wizy wbijane do paszportu, oczywiście ambasada gdzieś tam jest, natomiast ani my, ani tak naprawdę aplikant w trakcie przygotowywania procedury nie mamy kontaktu z ambasadą. Jeżeli chodzi o wizy pracownicze, tak samo tutaj duża część tej procedury wykonywana jest już bezpośrednio na miejscu. Tak więc jeśli chodzi o ten kontakt z ambasadą, jeżeli chodzi o wizy taki bezpośredni, to on najczęściej nie jest wymagany tak naprawdę. Tak więc, szanowni Państwo, pamiętajcie proszę, że być może w odróżnieniu od innych spraw wizowych, gdzie duża część pracy jest po stronie konsulatów i załatwiana jest w ambasadzie, w przypadku wiz kanadyjskich ten proces jest trochę rozproszony, jest albo elektronicznym procesem, albo przygotowanym wprost w urzędach imigracyjnych w Kanadzie, jeśli mówimy tutaj o tych wizach dłuższych. Natomiast wizy elektroniczne, tak zwane te autoryzacje podróży, to jest system elektroniczny, w którym też możemy Państwu pomóc. Natomiast wizy turystyczne po części są jakby prowadzone przez biuro podawcze, tak? Bo to jakby też nie jest, te dokumenty nie składamy bezpośrednio w konsulacie, tylko jest biuro podawcze, które przyjmuje te wnioski Państwa i odciski palców. Natomiast my możemy pomóc w przygotowaniu, w odbiorze paszportu, jakby w pomocy w prowadzeniu tej całej sprawy. Dokładnie. Tak naprawdę aplikant oczywiście musi przygotować część dokumentów. My nie jesteśmy w stanie za aplikanta przygotować, natomiast możemy je sprawdzić, poprawić. Tak naprawdę aplikant jest zobligowany, żeby później stawić się w miejscu, które wskażemy, z dokumentami, które wskażemy i to jest wszystko. Zachęcam do subskrypcji kanału, gdzie dzielimy się różnymi informacjami, także tymi specjalnie dla osób, które subskrybują kanał. Tak więc bądźcie z nami. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy.